Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Wspieraj nas na patronite.pl/Maciej Orłoś. Andrzej Duda ekspertem dyplomacji. Joe Biden niedyplomatycznie o Putinie. Co robi w Polsce Abramowicz? Czego nie zrobi w Polsce Sting? Autorka Harry'ego Pottera dała popalić Putinowi. To m.in. skomentujemy w dzisiejszym WTS-ie. Niedziela 27 marca. Maciej Orłoś. Zaczynamy. Trzeba przyznać, że wraz z początkiem napaści Rosji na Ukrainę prezydent Andrzej Duda mocno się uaktywnił w kwestiach polityki międzynarodowej. Niektórzy mogą stwierdzić, że trochę późno jak na 2 kadencje, ale jest takie powiedzenie bardzo dobrze Wam znane, na pewno lepiej późno niż wcale. No i jest. Niestety, mimo wielu dobrych działań prezydenckiej administracji w tym czasie, Andrzej Duda w ciągu ostatnich kilku dni dał prawdziwy popis z serii Mówię szybciej niż myślę. W czwartek na konferencji w Brukseli, gdzie odbył się szczyt NATO, Andrzej Duda, pytany o ewentualną napaść Rosji na Polskę, powiedział tak. Jeśli ktoś będzie chciał nas zaatakować, musi się liczyć z tym, że my twardo staniemy do obrony naszej ojczyzny, a zapewniam, że Polska jest wystarczająco rozległa, żebyśmy mieli gdzie napastników pochować. Tym samym nasza głowa państwa, podczas gdy inni liderzy państw NATO zastanawiają się, jak zapobiec eskalacji wojny, dokłada do pieca bezmyślnymi, powiedzmy sobie jasno, obietnicami zabijania i chowania ludzi. A po co w ogóle mówić o wojnie u nas? Nie ma takiego tematu, powiedzmy sobie jasno. Czy nierozsądnie byłoby, panie prezydencie, robić wszystko, aby takiej konieczności pochówku w ogóle nie było? I really can't say, but yes. Nie był to jednak jedyny rozbłysk światłych myśli prezydenta. Dziennikarze dopytywali o komentarz do słów jednego z propagandystów Kremla, który groził atakiem nuklearnym na Warszawę. No, jak może skomentować to głowa prawie 40-milionowego państwa należącego, przypominam, do Unii Europejskiej i do NATO? Nie strasz, nie strasz. Tak skomentował pan prezydent Andrzej Duda. Swoją drogą, co musi siedzieć w głowach tych idiotów rosyjskich propagandystów, żeby grozić nam atakiem nuklearnym? Moim zdaniem są 2 wyjścia. Albo zlekceważyć coś takiego i w ogóle nie komentować, zero, albo zażądać od społeczności międzynarodowej zdecydowanego oświadczenia potępiającego tego typu brednie. W piątek i sobotę Polskę w ramach sojuszniczego wsparcia odwiedził prezydent USA Joe Biden. Co prawda prezydent Andrzej Duda spóźnił się na powitanie amerykańskiego przywódcy na rzeszowskim lotnisku, ale wybaczamy, bo było to spowodowane usterką techniczną samolotu. Niestety, czasem tak się zdarza. Powiedzmy. Joe Biden nie nudził się jednak i w międzyczasie zjadł sobie pizzę z amerykańskimi żołnierzami. Podobno mu smakowała. Wczoraj za to prezydent USA spotkał się z Andrzejem Dudą na Zamku Królewskim w Warszawie. W spotkaniu wzięli też udział ministrowie spraw zagranicznych i obrony Ukrainy. Prezydent Biden był też na Stadionie Narodowym, gdzie spotkał się z uchodźcami z Ukrainy oraz z wolontariuszami. Poza tym na pytanie o to, co sądzi o Putinie, odpowiedział krótko: to rzeźnik. No i cóż, bardzo dobrze, że prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził Polskę, bo pokazał, że jest z nami. I bardzo dobrze, że ma tak jednoznaczną i wcale niedyplomatyczną opinię o Putinie, bo daje jasny sygnał Kremlowi, a zwłaszcza Putinowi oczywiście, że nie ma tu miejsca na relatywizowanie i ewentualne kompromisy. Może kryje się za tym taka sugestia, że jeśli w ogóle mamy kiedyś rozmawiać z Rosją, to nie będziemy rozmawiać ze zbrodniarzami. I jeszcze słowo o Andrzeju Dudzie. Jak dobrze wiecie, w WTS-ie nie raz, nie dwa dawaliśmy sygnał, że nie podoba nam się postawa prezydenta w różnych kwestiach, ale teraz, przyznam się wam, przy okazji wizyty Joe Bidena pomyślałem sobie, że jednak Andrzej Duda daje radę w kwestii Ukrainy. Znaczy po prostu jak masz być prezydentem, musisz być twardy. A dla prezydenta Bidena z kolei plus za to, że wspaniałomyślnie nie dał do zrozumienia, że postawa Polski po jego wygranej w wyborach prezydenckich w ubiegłym roku była, dyplomatycznie mówiąc, niestosowna. Przy okazji 2 słowa o wielkim rozczarowaniu. To postawa Franciszka. Papież pogubił się, powiedzmy sobie jasno. Zachowuje się jak pijany we mgle. Nie potępił Rosji, ani razu nie wspomniał o Putinie. Nie podkreślił, kto jest agresorem, a kto ofiarą w tej wojnie. Ogólnie tylko mówi o tym, że wojna to zło i że trzeba się modlić za ofiary. Szczerze mówiąc, nie rozumiem takiej postawy. Nie można tłumaczyć jej tym, że papież jest Argentyńczykiem i nie zna realiów europejskich. No naprawdę, mieszka w Watykanie od 9 lat. A jakże byłoby wspaniale, gdyby przyjął zaproszenie od prezydenta Zełenskiego do wizyty w Ukrainie. A jak najbardziej.
Jeszcze jak? Kiedy myślę o postawie Franciszka wobec rosyjskiej agresji i zbrodni Putina, przypominają mi się dwie książki Józefa Mackiewicza dotyczące postawy Watykanu wobec reżimów i agresorów. W cieniu krzyża oraz Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. Chyba trzeba będzie sobie odświeżyć te lektury. No, nie da się ukryć, że Polska jest obecnie obok Ukrainy w centrum uwagi. Świadczy o tym chociażby liczba i ranga zagranicznych delegacji odwiedzających ostatnio nasz kraj, na czele oczywiście z prezydentem USA Joe Bidenem. Według nieoficjalnych informacji superwizjera TVN Polskę odwiedził też rosyjski oligarcha, jeden z tych najbardziej znanych, Roman Abramowicz, który, co dziwne, miał przyjechać do nas z Ukrainy na portugalskim paszporcie. Mało tego, nieoficjalnie mówi się także, że Abramowicz miał spotkać się u nas z Joe Bidenem jako specjalny pośrednik między Zachodem a Kremlem. Żadne oficjalne źródła na razie nie potwierdzają tej informacji, ale jeśli to prawda, to może oznaczać, że Putin mięknie i próbuje nieoficjalnych kanałów komunikacji z Zachodem. Za politycznymi kulisami dzieje się więc bardzo wiele. Na naszych oczach kształtuje się nowy geopolityczny układ sił. Tylko gdzie w tym układzie będzie Polska i czy na pewno na tym dobrze wyjdziemy? Jakby to powiedział prezydent Duda, Orłoś, nie straż, nie straż. W cieniu międzynarodowej polityki, w momencie niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa Europy, rząd uznał za stosowne zająć się poprawkami w Polskim Ładzie, znanym wszystkim księgowym jako Polski Nieład. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił poprawki, a właściwie wyrzucenie części rozwiązań wprowadzonych w pierwotnym projekcie ustawy. Zgodnie z tradycją ekipy rządzącej nie traci ona czasu na zbędne dyskusje i wprowadza zmiany w ekspresowym tempie. Kilka miesięcy temu premier Morawiecki chwalił się na konferencji prasowej, że Polski Ład to największe zmiany w systemie podatkowym od ponad 30 lat. Okazuje się, że obecnie premier postanowił nad poprawkami do tej wiekopomnej podatkowej zmiany prowadzić, jak to nazwał, szerokie konsultacje społeczne do, uwaga, uwaga, 2 kwietnia. Przypominam, dziś mamy 27 marca, także jak widać rząd traktuje sprawę bardzo poważnie i nie chce sobie pozwolić na kolejny chaos podatkowy. Nie martwcie się, że nie wiecie, jak się w tym roku rozliczyć. Nikt nie wie. Jesteśmy zgubieni. Zaraz postaram się to jednak równie krótko jak premier wyjaśnić. Od stycznia tego roku wszedł Polski Ład i możemy rozpocząć się rozliczać na jego podstawie, ale możemy też rozliczać się w tym roku na zasadach z roku 2021. Od lipca tego roku za to będziemy mieli jeszcze większy wybór i oprócz 2 pierwszych opcji będziemy mogli rozliczać się także według nowych, poprawionych zasad. Wszystko jasne? No, mam nadzieję, że tak. Jeśli chodzi o nasz kącik kulturalny, to mamy dziś nagłe zastępstwo. Antoś musiał wyjechać i poprosił, żebym ja go zastąpił, co oczywiście zrobię z przyjemnością. Tak więc zapraszam na kącik kulturalny w WDS-ie. Dziś wyjątkowo w roli Antka Orłosia Maciej Orłoś. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a dzisiejszy kącik kulturalny zaczynamy od informacji, że Władimir Putin porównał obecną sytuację Rosji na arenie międzynarodowej do tego, jak świat kultury postrzega obecnie panią J.K. Rowling, autorkę kultowego Harry'ego Pottera. Ponieważ jednak dowiedziałem się, że ten temat za chwilę zostanie poruszony w WTS-ie, niestety nie dogadaliśmy się w tej sprawie i to nie jest moja wina, cholera jasna, to zostawmy ten wątek i przejdźmy do muzyki. W kąciku kulturalnym pani Ania Leon w utworze Tańcz. Nie wiesz, co cię zrobią. Mają jedno w głowie. Chcą cię mieć przy sobie. Tańcz, niech pójdą sobie. Cały dzień i noc poszukują twoich gorszych stron. Ciągle piszą i pytają wprost. Dobrze wiedzą. Tak, to prawda, o Putinie i J.K. Rowling powiemy, ale najpierw Sting.
Jak mogliście ostatnio zobaczyć na Facebooku i w innych mediach społecznościowych, i nie tylko społecznościowych, przyłączyłem się do apelu reportażysty, pisarza Mariusza Szczygła, który napisał list otwarty do Stinga. Piosenkarz miał bowiem wystąpić na Gali Wiktorów, która jest organizowana przez TVP. Naszym zdaniem, występując na gali, Sting uwiarygadniałby telewizję, która nie ma nic wspólnego z wolnymi mediami, nieustannie siejąc nienawiść. Okazuje się, że sprzeciw może mieć znaczenie i w piątek wytwórnia Universal Music Polska poinformowała o odwołaniu koncertu Stinga na Gali Wiktorów. Swoją drogą, ciekawe były reakcje na ten apel w sprawie występu Stinga. Ktoś ze znajomych poinformował mnie, że to nie jest czas na szczucie, że niby ja szczuję, apelując o to, by Sting nie zagrał na Wiktorach. To niestety pokazuje, jak bardzo można pewnych oczywistych rzeczy nie rozumieć. No i jeszcze rzucił się na mnie naczelny podobno autorytet TVP, Jarosław Jakimowicz. Przeczytałem nawet te jego uwagi w mediach społecznościowych, ale powiem wam szczerze, są tak pełne jadu oraz głupoty, że nie będę tego komentował. Powoli przyzwyczailiśmy się już do abstrakcji, która towarzyszy publicznym wypowiedziom przedstawicieli Kremla i w ogóle przyzwyczailiśmy się do całej tej rosyjskiej propagandy, chociaż nie jestem pewien, czy się przyzwyczailiśmy. Niemniej abstrakcyjnie było także podczas piątkowego przemówienia Władimira Putina. Nie ma sensu powtarzać tu tego bełkotu, ale żeby oddać surrealistyczny nastrój rosyjskiego dyktatora, warto wspomnieć, że podczas przemówienia porównał obecną izolację Rosji na arenie międzynarodowej do tak zwanego cancelingu w stosunku do autorki książek o Harrym Potterze J.K. Rowling. Jaki poziom odlotu musi towarzyszyć Putinowi, że stawia znak równości między niestosownymi wypowiedziami autorki książek, a spowodowanym swoimi działaniami realnym ludobójstwem i zbrodniami dokonywanymi na jego rozkaz w Ukrainie. Odloty Korwina to przy tym są naprawdę dziecinne zabawy. Zresztą mądrze do sprawy odniosła się sama J.K. Rowling, bo na Twitterze napisała tak: krytyka zachodniej cancel culture nie najlepiej brzmi w ustach ludzi, którzy aktualnie mordują cywilów za zbrodnie stawiania oporu albo więzią i trują osoby im nieprzychylne. I to tym razem wszystko w WTS-ie. Polecam obserwowanie, followowanie, lajkowanie, subskrybowanie, komentowanie i patronowanie. Z góry dziękuję. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Cześć.